Oscyloskop do testów otrzymałem dzięki uprzejmości firmy AM Technologies, za co serdecznie dziękuję. Jednak wszystkie opinie wyrażone w tym filmie są niezależne i należą wyłącznie do mnie. Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. W tym filmie zaprezentuję Wam recenzję nowego oscyloskopu Keysighta serii HD3. Premiera była 4 września, ja go otrzymałem jeszcze przed premierą, dlatego jako pierwszy w Polsce mogę Wam zaprezentować testy tego urządzenia. Ja mam tutaj konkretnie model HD304 MSO, dosyć bogato wyposażony, więc będziecie mogli zobaczyć, jakimi cechami charakteryzuje się ten przyrząd, ale taką cechą wspólną dla całej serii tych oscyloskopów jest to, że są one wyposażone w przetworniki analogowo-cyfrowe 14-bitowe oraz, że maksymalne próbkowanie, które wynosi 3,2 gigasampli na sekundę, jest dostępne dla każdego kanału z osobna, a więc możemy pracować na 4 kanałów i każdy jest próbkowany z maksymalną częstotliwością. No to w połączeniu z tymi 14 bitami, no rzeczywiście wyznacza tutaj nowy standard na rynku. Słuchajcie, wiem, że teraz już część z Was pisze komentarze pod filmem, po co to komu, zupełnie niepotrzebne takie parametry, a ile to kosztuje, ja mam oscyloskop za 500 zł i jest dobrze. Słuchajcie, tak, tylko że nie każdemu wystarcza oscyloskop za 500 zł. No, czasami jednak trzeba mieć bardziej profesjonalne narzędzia, a po drugie powiem to, co przy filmie o multimetrach 6,5 cyfry. No to są profesjonalne urządzenia przeznaczone dla profesjonalistów. Bardzo szybkie, nie tylko w ogóle ta klasa urządzeń, no to są bardzo szybkie oscyloskopy o bardzo szerokim paśmie i takie właściwości są niezbędne, no chociażby gdzieś w układach cyfrowych wysokiej częstotliwości, przy projektowaniu elektroniki i tak dalej. Więc zostańcie ze mną, zobaczycie, jakie fajne, ale i niefajne cechy ma ten oscyloskop, żeby nie było. Powiem Wam, jakie są plusy, zobaczymy, jaki jest trend rozwoju obecnie oscyloskopów na świecie, ale powiem Wam również, jakie są wady tego urządzenia, a jest ich całkiem sporo. Zapraszam. A więc, proszę Państwa, Keysight HD serii 3. Ja mam model 304 MSO. MSO, czyli te oscyloskopy oprócz wejść analogowych mają również wejścia cyfrowe, ale na tylnym panelu, co później Wam pokażę. Jest to oscyloskop 14-bitowy. Mamy tutaj na każdym kanale 14 bitów. Pasmo podstawowe 200 MHz, choć można je rozszerzyć, o czym za chwilę. Do wyboru 2 lub 4 kanały i 3,2 gigasampla, jeśli chodzi o próbkowanie na każdy kanał. Czyli nawet przy włączonych 4 kanałach, na każdym kanale mamy maksymalne próbkowanie przy 14 bitach. No to jest troszkę game changer, jeśli chodzi o w ogóle oscyloskopy. Zobaczymy sobie, jakie są korzyści w praktyce z tego wysokiego próbkowania, a przede wszystkim z tych 14 bitów. Co jeszcze? 1,3 miliona rejestracji czy akwizycji przebiegów na sekundę maksymalnie. To sobie również tutaj sprawdzimy. Cena, może podam Wam ją w trakcie filmu albo pod koniec, bo po co sobie psuć tutaj dobry humor. Zobaczmy, co ten oscyloskop oferuje.
Włączyłem go, od razu Wam powiem, że butuje się w około minutę, ponad minutę, więc w międzyczasie Wam poopowiadam, jakie są tutaj opcje dodatkowe. Dlatego, że podstawowa wersja to jest pasmo 200 MHz. Jeżeli chcemy sobie rozszerzyć do 1 GHz na przykład, no to musimy tutaj dopłacić. I pamięć podstawowa to jest 20 megapunktów. Jeżeli chcemy więcej, 50 lub 100 megapunktów, musimy dopłacić. To samo z dekodowaniem protokołów cyfrowych I2C, SCPI. Trzeba osobno dopłacić. Osobno za protokoły automotive, CAN, LIN i tak dalej. Jest tutaj w tym oscyloskopie również możliwość czy wykorzystanie generatora. On ma wbudowany generator 100 MHz dla sinusa, ale jeżeli chcemy go mieć aktywnego, to musimy dopłacić. No słuchajcie, no taki model biznesowy Keysight sobie tutaj wymyślił. No i niestety za wiele rzeczy trzeba dopłacić. Za protokoły szeregowe? Naprawdę? Dziwne. No ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sondy, to w pakiecie dostajemy sondę 500 MHz, co jest dla mnie dziwne, dlatego że ja mam tutaj akurat wersję tą najwyższą oscyloskopu 1 GHz, pasmo przenoszenia ze wszystkimi możliwymi chyba opcjami, a dostałem sondę taką 500 MHz, za 1 GHz trzeba dopłacić. Co więcej, jeżeli chcemy mieć panel zabezpieczający tutaj przedni i taką torbę do przenoszenia tego oscyloskopu, musimy za to zapłacić, bo jest to opcja. Naprawdę, Keysight, za torbę? No nie, to jest już lekkie, przepraszam za słowo, przegięcie. Słuchajcie, jak już mówię o opcjach i czego podstawowa wersja nie ma, to wyobraźcie sobie, że ten oscyloskop nie ma trybu XY, nie ma trybu roll i jakkolwiek na tylnym panelu jest DisplayPort, to jest nieaktywny. To ma być podobno dodane w kolejnych wersjach firmware'u. No okej. Słuchajcie, króciutko, panel przedni, sterowanie, tutaj z boku 2 razy USB i no w mojej wersji 4 kanały oraz wyjście generatora do kompensacji sondy, chociaż tutaj inne sygnały, takie szkolne też można sobie uzyskać. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest, natomiast zerknijmy na panel tylny. Mamy tutaj wyjście generatora, wyjście AUX out, gdzie może być wystawiany sygnał triggera, bądź też jakieś sygnały zdarzeń z funkcji maskowania sygnałów. Jest trigger in, 2 razy USB, LAN, tutaj te 16 wejść cyfrowych, no i nieaktywny DisplayPort. Sondę cyfrową chyba też trzeba sobie dokupić, tak ona wygląda. Wydaje mi się, że to też jest opcja, chociaż nie jestem pewny. Słuchajcie, zanim tutaj omówię Wam panel i tak dalej, spróbujmy sobie skompensować tą sondę, która jest w zestawie. To jest sonda razy 10, o tłumieniu razy 10. Nie ma tutaj innej opcji. No, przy tym paśmie przenoszenia to jest oscyloskop do pracy z dużymi częstotliwościami, no więc też trudno się dziwić. Podłączmy sobie to, dajmy sobie auto scale. I teraz popatrzcie, jak tutaj fajnie jest rozwiązana kwestia kompensacji. Oczywiście można to zrobić tak ręcznie na oko, ale mogę wejść tutaj w ustawienia kanału, probe i probe check. Tak, podłącz sondę OK. I on teraz sam sprawdza, czy sonda jest skompensowana, czy nie jest skompensowana. O, mówi mi, że nie jest skompensowana, że muszę dokonać kompensacji. No to proszę bardzo. Hop. I jeszcze raz OK. On sprawdzi,
jest w porządku, nie ma żadnego komunikatu, sonda jest skompensowana. Słuchajcie, tutaj na tym wyjściu można sobie ustawić sygnały takie, nazwijmy to szkolne, treningowe. Tutaj sinus i różne inne. Ja sobie wybiorę taki sygnał clock glitch, czyli taki sygnał zegarowy z pewnymi glitchami, które od czasu do czasu się tutaj pojawiają. Temu się przyjrzymy za chwilę bliżej, natomiast na razie, żeby tak móc popracować, daję ten sygnał. Słuchajcie, panel przedni, tutaj klasycznie sekcja horizontal, autoscale, default setup, bardzo często używany przycisk, czyli przywrócenie ustawień fabrycznych, trigger, pokrętło uniwersalne, wejście do generatora, save screen, pod przyciskiem wyłączenie ekranu dotykowego, kursory, czyli tutaj nazwane markerami, pomiary, cyfrówka, dekodowanie protokołów i załączanie bądź wyłączanie kolejnych kanałów. Aktywny kanał jest tutaj pokazywany tym podświetlanym kwadracikiem. Na razie to sobie wyłączmy. I teraz słuchajcie, popatrzcie na jedną rzecz. O ile na przykład te pokrętła do ustawiania podstawy czasu, czy też czułości napięciowej działają dosyć dobrze. Swoją drogą ja jestem przyzwyczajony do tego, że vertical jest u góry, a horizontal jest na dole, więc wybaczcie mi, bo jeszcze często się mylę. No jakoś jestem tutaj do podstawy czasu na dole przyzwyczajony, ale nieważne. O ile one działają dosyć dobrze, to popatrzcie na te pokrętła od położenia. Popatrzcie, co się tutaj dzieje, albo co się tu nie dzieje. W ogóle trudno jest ustawić precyzyjnie jakby położenie tego sygnału. O ile powoli kręcąc jeszcze to jako tako działa, chociaż przeskakuje, to przy szybszej próbie ustawienia, popatrzcie, mogę kręcić, kręcę, nic się nie dzieje, w ogóle nie reaguje ten obraz na moje działania. Podobnie niestety jest z triggerem, on też przy szybkim przesuwaniu zupełnie skacze, jest to nieprecyzyjne. Nie wiem, co tutaj się odkisajciło, że tak powiem, ale to wygląda tak, jakby przy szybszych ruchach po prostu gdzieś te impulsy z encoderów znikały, nie wiem, nie były zliczane. No tu jest jakiś problem, Keysight, musicie to poprawić, bo no to nie wygląda dobrze. Zresztą, jeżeli popatrzymy się na sterowanie dotykowe, tutaj, popatrzcie, o ile w poziomie on za każdym razem łapie, to w pionie czasami łapie, tak, okej, ale czasami nie łapie. Nie łapie, nie będzie przesuwał. No, nie wiem, jest tu jakiś problem z tym, to musi być naprawione w kolejnej wersji firmware'u. Jeśli chodzi tutaj o menu, które jest na ekranie, to tak, tu jest takie menu boczne, to sobie omówimy za chwilę. Parametry danego kanału, sprzężenie AC/DC, zmiana impedancji wejściowej. Oczywiście jest tutaj wybór 1 mega 50 ohmów, bardzo dobrze. I pasmo 40 MHz. Można ograniczyć pasmo kanału, nie wiem dlaczego 40, a nie 20, tak jak się przyjęło, no ale no tak jest. Tego nie chciałem. Dobrze. Okej. Co mamy dalej tutaj? Intensywność, podświetlenie, ustawienia systemowe, to nas nie interesuje. I tutaj podstawa czasu, tak, można sobie sterować ją w ten sposób. Można oczywiście pokrętłem. Tutaj mamy zoom, powiększenie przebiegu, no tak jak też w innych oscyloskopach jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To się chyba wyłącza tutaj, można przyciskiem. Tutaj mamy kwestię akwizycji. Popatrzcie, on w tej chwili próbkuje maksymalnie 3,2 giga sampla na sekundę.
długość pamięci dobrana automatycznie, rozdzielczość 14 bitów, ale mogę sobie to również ustawiać tutaj ręcznie, kontrolować długość pamięci i w pewnym stopniu częstotliwość próbkowania. Tryb akwizycji, normal peak detect, uśrednianie standardowo. I tu jest coś ciekawego, takie globalne, czyli rozumiem, że dla wszystkich kanałów, ograniczenie pasma. Mamy tu do wyboru kilka wartości. Ja w trakcie pomiarów będę ograniczał często pasmo tego oscyloskopu do 100 MHz, tak żeby porównać go do innych oscyloskopów właśnie o takim paśmie. Pamięć segmentowa, coś bardzo fajnego, gdzie można sobie ustawić tak jakby akwizycję, żeby oscyloskop zapisywał tylko te fragmenty sygnałów, w których na przykład występują jakieś impulsy, a żeby ignorował nieistotne z pomiarowego punktu widzenia fragmenty. Może sobie taki test zrobimy. I co tutaj jeszcze mamy? Tutaj kwestię triggera, standardowo wiele różnych możliwości, jeśli chodzi o wyzwalanie, więc tutaj chyba nie ma za bardzo o czym mówić. I tu jeszcze kwestie sterowania dotykowego, o tym powiem za chwilę. Doprowadziłem sobie tutaj dodatkowe sygnały, więc włączmy wszystkie kanały. Może zmieńmy sobie trigger na kanał drugi, żeby nam się tutaj synchronizowało. Wtedy ten górny będzie oczywiście pływał. Ok, mamy jakieś sygnały. I słuchajcie, aranżacja tego okna przy większej liczbie kanałów jest ok, tak? Znaczy mamy jakby każde podokno takie dla każdego kanału, ale jak dla mnie trochę mało czytelnie te kanały są tutaj od siebie rozdzielone. Poza tym nie mogę tego teraz tutaj w jakiś taki łatwy sposób sobie aranżować. Zaraz Wam pokażę, jak można to zrobić z poziomu menu. Tą aranżację okien mamy tutaj pod przyciskiem plus. Popatrzcie, tutaj oprócz kanałów analogowych można sobie też powłączać dodatkowe kanały matematyczne, FFT, referencje, kanały cyfrowe. Tak. No i oczywiście, ponieważ wyświetlam więcej kanałów tutaj teraz niż mam tych okien, są 4, no to niektóre się na siebie nakładają, ale to sobie można aranżować tutaj. Można zrobić sobie na przykład taką kratkę 2×2. Można też samemu custom layout przesuwać sygnały do danego podokna albo w takim ułożeniu, albo w takim ułożeniu. No więc to jest tutaj kontrolowalne, ale brakuje mi wyraźnie tutaj granic między tymi oknami, chociażby tak jak było w Rigolu. Tutaj jakąś wyraźna kreska powinna się znaleźć. Dobrze, wróćmy sobie tak. Zobaczmy, czy te okna da się dokować. Nie da się dokować, czyli jeżeli przeciągam gdzieś na krawędź, to ono nie wskoczy, jakby nie zostanie zablokowane, tylko jest to takie pływające okno. No, w porządku. Przyglądnijmy się teraz takiemu parametrowi oscyloskopu jak liczba rejestracji na sekundę, czy też liczba akwizycji na sekundę. To jest ten parametr wyrażony jako waveforms per seconds. O co tutaj chodzi? Musimy się cofnąć troszkę do zasady działania oscyloskopu. Otóż w wielkim uproszczeniu oscyloskop działa w ten sposób, że przez pewien czas jest próbkowany sygnał doprowadzony do kanału z jakąś tam częstotliwością próbkowania, a następnie jest potrzebny jakby kolejny odcinek czasu na to, aby te próbki zostały przez oscyloskop przetworzone w celu wyświetlenia tej akwizycji na ekranie. Czyli na tym sygnale jest wykonywana być może jakaś decymacja, filtracja, jakieś operacje matematyczne zdefiniowane przez użytkownika. No to wszystko zajmuje czas. No i ten czas nazywamy tak zwanym czasem martwym, strefą martwą, bo wtedy oscyloskop nie próbkuje mojego sygnału.
Dopiero po zakończeniu tych obliczeń, wyświetleniu przebiegu, znowu jest rozpoczynana akwizycja, kolejny fragment sygnału jest rejestrowany do pamięci i znowu czas martwy potrzebny na przetworzenie tej spróbkowanej informacji. No i teraz właśnie liczba tych cykli na sekundę, liczba tych akwizycji na sekundę, to jest ten parametr, o którym tutaj mówimy. No i już widzicie od razu, że im krótszy ta martwa strefa, ten czas potrzebny na przetworzenie pomiarów przez oscyloskop, tym większa liczba cykli na sekundę. Tym częściej jesteśmy w stanie jakby patrzeć się na sygnał, bo ten czas martwy jest zminimalizowany. No i do tego dążymy, bo my nie chcemy tracić czasu na obliczenia, tylko chcemy jak najczęściej patrzeć, co się dzieje w naszym sygnale. No to pozwala wyłapywać jakieś takie pojedyncze nieregularności, jakieś glicze, jakieś zakłócenia w szybko zmiennych sygnałach. No bo wyobraźmy sobie, że mamy, nie wiem, sygnał zegara, czy tam prostokąt 1 MHz, czyli 1 000 000 cykli i raz na ten 1 000 000 cykli wypada jakieś zbocze, pojawia się jakieś zakłócenie, jakiś glitch w tym sygnale. No to jeżeli mam szybki oscyloskop, taki jak ten, który pozwala mi 1 000 000 razy na sekundę patrzeć na ten sygnał, no to jest prawdopodobieństwo bardzo duże, że raz na sekundę zobaczę tego glitcha właśnie. Ale jeżeli będę miał wolny oscyloskop, nie wiem, dla przykładu 100 razy na sekundę, tylko rejestracja, no to ktoś policzył, że musiałbym obserwować ten sygnał przez 2,5 godziny, żeby zaobserwować tego glitcha. Że to prawdopodobieństwo pojawienia się jest po prostu bardzo małe przez tą dużą strefę martwą. No a więc tak należy się na to popatrzeć. Ja tutaj zrobię dla Was pomiary. Do wyjścia External Trigger podłączę licznik częstotliwości, wykorzystam multimetr i będziemy sobie mierzyć właśnie liczbę rejestracji przebiegów na sekundę i będziemy patrzeć, od czego to zależy. Ja teraz włączyłem sobie tutaj nieskończony czas wyświetlania każdego przebiegu, więc widzimy te glicze, które się tutaj pojawiają, one zostają na ekranie. Jeżeli ja to czyszczę, to znika, natomiast pojawia się co jakiś czas. Nie wiem, czy to widzicie, są tutaj takie linie tych właśnie gliczy. Przy tej podstawie czasu, co prawda, mamy 275 000 rejestracji na sekundę, ale to już wystarcza, żeby takie pojedyncze glicze, popatrzcie, tutaj bardzo często się nam pojawiały. Gdybym miał oscyloskop wolniejszy, taki na przykład jak Rigol, czy DH814, czy ten 1074Z, które rejestrują tylko 30 000 rejestracji na sekundę w najlepszym przypadku, no to tam prawdopodobieństwo uchwycenia i zobaczenia takiego glitcha jest dużo mniejsze niż na takim szybkim oscyloskopie, gdzie tych rejestracji mamy tutaj ponad 200 000. Popatrzcie, jeżeli ja tutaj rozciągnę ten sygnał, to co nam da to, że liczba rejestracji nam rośnie. W tej chwili mamy 800 000, zbliżamy się tutaj jakby do granicy. No to popatrzcie, clear. Tutaj, proszę, już prawie raz na sekundę, co chwilę widać te zakłócenia w tym sygnale, te glicze się tutaj pojawiają, no dlatego, że teraz jeszcze szybciej to odświeżam. Nie odświeżam, tylko jeszcze szybsza jest tutaj akwizycja. Dobrze, zobaczmy teraz, jaka jest maksymalna liczba akwizycji na sekundę, maksymalna częstotliwość akwizycji i zobaczmy, od czego ona zależy. Bo w takich, powiedzmy, zwykłych oscyloskopach włączanie kolejnych funkcji typu, nie wiem, FFT, kursory, pomiary bardzo często wydłuża ten czas martwej strefy, ten martwy czas. Sprawdźmy, czy tak też jest tutaj. Powłączam różne opcje i zobaczymy, czy to jakoś wpłynie na naszą akwizycję.
Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądać. Ja przy tych ustawieniach teraz, przy podstawie czasu 100 nanosekund, otrzymuję 272,3 tysiące rejestracji na sekundę. No to oczywiście jest ograniczone czasem tutaj, podstawy czasu, czasem obserwacji sygnału, no i tym czasem martwym. Zobaczmy, czy dla minimalnej podstawy czasu jesteśmy w stanie uzyskać obiecane 1,3 miliona. No 1,14, 1,15. Nie udało mi się tutaj uzyskać przy żadnych nastawach 1,3 miliona, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo, bardzo szybko. Sprawdźmy sobie teraz, czy ta częstość rejestracji zależy jakoś od funkcji, które tutaj można powłączać. Ja sobie użyję myszki, żeby już Wam tutaj tymi paluchami nie przeszkadzać na ekranie. Włączmy sobie, no nie wiem, histogram. Dobrze, ja powłączałem sobie teraz tutaj różne funkcje. FFT, histogram jest włączony, pomiary i tak dalej. Próbuję obciążyć ten oscyloskop w jakiś sposób, ale tutaj nic się nie zmienia. Dalej 270 kilka kiloherców. Zauważyłem natomiast, jeżeli włączymy sobie tutaj test maski on, tak, to ja Wam później jeszcze powiem, co ten test maski, co to jest. Natomiast chyba się domyślacie. No to tutaj nam troszkę ta częstotliwość spada. Niewiele, ale spada. Natomiast jeżeli spróbuję teraz rozciągnąć i zobaczymy sobie, wcześniej mieliśmy tutaj ponad 1 milion rejestracji, no to teraz jest to 550-60 tysięcy. Wciąż bardzo dużo, ale jednak włączenie niektórych funkcji, tak jak testu maski, no, powoduje tutaj spowolnienie działania tego oscyloskopu. Natomiast pozostałe funkcje, takie jak FFT, czy pomiary, czy histogramy, rzeczywiście nie mają tutaj wpływu. To jest bardzo szybki oscyloskop. Dobrze, zobaczmy sobie, jakie tutaj są opcje, jeżeli chodzi o ekran. Możemy zaznaczyć sobie jakiś fragment sygnału. No i co możemy? Możemy go sobie powiększyć w taki sposób. Nie wiem, jak wrócić teraz do tego ustawienia wcześniej, więc dam po prostu auto scale, żeby było szybciej. Możemy sobie włączyć histogram na tym wybranym fragmencie sygnału i ten histogram no, teraz jest tutaj jakby w dziedzinie czasu, tak, on się tutaj pojawia, no ale dajmy sobie w dziedzinie wartości, powiększmy go sobie, no i on tutaj z boku zaraz będzie rysowany, tak, proszę, tutaj pojawia się histogram, no i cała statystyka związana z pomiarami w tym oknie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Place markers, ok. Markery, czyli po prostu kursory, czyli można sobie ustawić od razu w tym miejscu, gdzie kliknę. No i jeszcze jakieś tutaj annotation, opis, tak, który się tu pojawia. Popatrzcie, teraz tutaj z tych sygnałów testowych wybrałem sobie taki, który nazywa się Non-Monotonic Edge Signal i to jest sygnał, do którego trudno jest synchronizować oscyloskop, wyzwalanie, dlatego że popatrzcie, tu są różnego rodzaju takie glitche w tym sygnale. Tu widzimy, że zbocze nie jest monotoniczne, tylko jest takie załamanie. Tak, co odświeżę, mamy jakoś inaczej wygenerowany ten sygnał, on nie jest taki jednoznaczny. No i to powoduje, że w trybie, że dla wyzwalania tutaj edge,
No, nie jestem w stanie zaobserwować tego sygnału. No, wszystko nakłada się na siebie, nie jest to zsynchronizowane. Oczywiście można by sobie radzić tutaj wyzwalanie przez na przykład zbocze, tak, i próbować tu ustawić jakąś taką wartość czasu narastania zbocza, żeby uzyskać jak najbardziej stabilny obraz na ekranie. No, troszkę to nam tutaj, jak widzicie, pomaga, ale no mimo wszystko, no nie chce się synchronizować. No można by jeszcze się pobawić innymi trybami, nie wiem, puls, może by coś tutaj pomogło. No generalnie jest problem tutaj z synchronizacją. I teraz popatrzcie, funkcja, która bardzo mi się podoba w tym oscyloskopie, chociaż ona już jest dostępna, też była dostępna w innych oscyloskopach starszych, to jest wyzwalanie obszarem. Zaznaczam sobie fragment sygnału, cały obszar, do którego chcę się jakby synchronizować. Daję add zone trigger must intersect, czyli musi przeciąć się sygnał z tym obszarem. Jeżeli tak się stanie, popatrzcie, to on się synchronizuje do tego obszaru, wyciągając nam niejako z tego całego przebiegu tylko ten fragment właśnie tu, gdzie ta synchronizacja następuje. Ale tu widzimy, że jeszcze pojawia się jakiś inny fragment. Jeszcze on się tu próbuje synchronizować. No to możemy teraz dać drugi obszar i znowu zone trigger, ale że ma się nie przecinać, czyli on ma wyeliminować ten obszar z triggera i proszę bardzo, tak też się stało. Widać, że tutaj teraz ten fragment nam zniknął. No i tak można się bawić, jeżeli jest potrzeba. OK, proszę bardzo, ten nasz sygnał staje się coraz bardziej, że tak powiem, czysty. Tu jeszcze coś. Tak. OK. Proszę bardzo, popatrzcie, jak ładnie udaje się w tym momencie synchronizować i mamy jednoznaczny przebieg na ekranie. Coś, co trudno, czy wręcz niemożliwe jest do uzyskania przy zwykłym triggerze, takim klasycznym. Bardzo fajna funkcja. Dobrze, wracam na ten sygnał zegarowy z glitchem i zobaczmy, co tutaj mamy w menu Measure. Oczywiście pomiary różnych wielkości w dziedzinie czasu, częstotliwości i tak dalej. Voltage, no wszystkie możliwe parametry. Ja już nie będę tutaj tego dokładnie omawiał. W dziedzinie czasu częstotliwość, phase. Ktoś pytał, czy można mierzyć tutaj jitter. Wydaje mi się, że takiego parametru wprost nie ma. Jak włączymy pomiary, one się pojawiają tutaj w tym dolnym oknie. Możemy sobie to dowolnie przesuwać. Tutaj mamy powrót do tego menu. Statystyka włączona. Można sobie włączyć histogram, czyli rozkład dla danego pomiaru. O, i on się tutaj na dole nam pojawia. Jest mało czytelny. OK. Zdokowałem to okno i jak je teraz wyciągnąć do góry? Aha, tutaj. Można sobie to wyświetlić w takiej postaci, jako takie okna. To okno można sobie odblokować. Można je zdokować z powrotem, ale tylko w to miejsce. To już mówiłem, chyba nie da się na przykład tutaj na bok tego okna przeciągnąć. Można sobie dać pełny ekran z wynikami, bądź pełny ekran po prostu z pomiarami, czy w ogóle full screen, jeśli chodzi o przebiegi. Dobrze, co tu jeszcze mamy w menu Measure? Statystyka, no to jest to samo, co pokazywałem przed chwilą. Można się tam dostać właśnie przez menu Measure. Limit test
To jest fajna opcja, to znaczy na danym pomiarze, czy na przykład tak jak tu mierzę amplitudę, czy częstotliwość, mogę sobie ustawić granicę, czy zakres zmienności tego pomiaru. Jeżeli mój pomiar wykroczy poza te ustawione tutaj granice, no to będzie zgłaszane jakieś zdarzenie. Można na przykład zatrzymać wtedy akwizycję. A więc fajna opcja do monitorowania wartości pomiaru, czy mieszczą się w danych granicach, czy są poza tymi granicami. Fajna opcja. Co tu jeszcze mamy dalej? Measure, multimetr. Multimetr jest tutaj cyfrowy, albo jakiś by inny miał być. Można sobie wybrać źródło i tu mamy albo DC, albo DC RMS, czyli wartość skuteczna ze składową stałą, albo po prostu bez składowej stałej. No i wtedy ten multimetr tutaj nam się, proszę bardzo, pojawia. Jeden z widzów pytał, jakie jest pasmo przenoszenia. Ja próbowałem tak zgrubnie ocenić w klasyczny sposób, czyli zwiększając częstotliwość sinusa, jadąc do góry i minus 3 dB, tłumienie minus 3 dB gdzieś przy 50-60 MHz się pojawiło, a więc bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o pasmo. No nie ma takich multimetrów klasycznych o takim paśmie przenoszenia. Co tu jeszcze mamy w menu Measure? No liczniki, oczywiście częstotliwości, może być frequency, period, dwa liczniki niezależne do pomiaru częstotliwości, sprzętowe, czyli działające niezależnie od jakby tutaj akwizycji sygnału. No i tu mamy 3,5 MHz w tym momencie na tym liczniku. No i to z grubsza tyle, jeśli chodzi o menu Measure. Oczywiście są kursory. Te kursory automatycznie się włączają przy pomiarach. Jakkolwiek tutaj kręcąc, a teraz nie, bo są pomiary, ale jeżeli bym wyłączył pomiary, wyłączmy to, dajmy Delete All, tak, no to mogę te kursory, te markery, jak to Keysight nazywa, włączyć sobie tutaj niezależnie, no i mogę tymi kursorami operować, mierząc poszczególne parametry sygnału. Fajne jest to, że tutaj są wartości liczbowe przy tych kursorach oraz od razu różnica w położeniu kursorów i w dziedzinie czasu i częstotliwości. To jest przydatne, nie trzeba patrzeć gdzieś, prawda, w tabelkę. A więc chyba tyle, jeśli chodzi o to menu. Teraz zobaczmy sobie tutaj na menu Analyze. Tutaj są, powiedzmy, bardziej zaawansowane funkcje. Fault Hunter, czyli poszukiwacz błędów. Coś, czym Keysight dość mocno się chwali. To jest dosyć skomplikowane narzędzie, powiedzmy, do wychwytywania pojedynczych zdarzeń, błędów, odstępstw od kształtu sygnału. I nie chcę teraz tego tutaj omawiać, zrobię o tym osobny film, gdzie na spokojnie Wam to pokażę, dlatego że skonfigurowanie tego i analiza trwa dosyć długo, nie chcę już teraz tego filmu przedłużać, ale generalnie chodzi o to, że jest tutaj 6 parametrów monitorowanych w sygnale i jeżeli któryś z nich jest przekroczony o więcej niż 3 odchylenia standardowe względem sygnału poprawnego, to jest tutaj detektowany błąd. I taką analizę można sobie włączyć na kilka minut, kilka godzin, czy nawet dni, obserwować sygnał i wychwytywać takie pojedyncze glicze, pojedyncze błędy. Bardzo fajne narzędzie. Co mamy dalej? FFT, o tym za chwilę więcej. Frequency Response, czyli automatyczne rysowanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych i fazowo-częstotliwościowych. Ponieważ jest tu wbudowany generator do tego oscyloskopu, no to on automatycznie niejako może te charakterystyki wyznaczać. Nie jest tu potrzebny dodatkowy generator, wszystko jest zapisywane w postaci wykresów, potem można sobie to eksportować do pliku. Bardzo fajne narzędzie. Również jeden z widzów pytał, jaka jest maksymalna częstotliwość górna dla charakterystyk Bodego. Jest to 20 MHz. Więcej tutaj nie da się
uzyskać. O tym też chcę zrobić osobny film, zresztą w ogóle o wyznaczaniu charakterystyk Bodego będę chciał zrobić osobny film. Usuńmy sobie to, wyłączmy. OK, idźmy dalej, Analyze. Histogram, no to było już przy kilku okazjach omawiane i test, mask test, czyli też narzędzie do wychwytywania jakichś odstępstw, nazwijmy to od kształtu sygnału standardowego, czy poprawnego kształtu sygnału. Można tutaj użyć funkcji AutoMask, czyli on automatycznie stworzy maskę wokół tego sygnału. Tutaj granice tych przedziałów to jest bodaj jedno odchylenie standardowe plus minus, może więcej. No i teraz jeżeli ten sygnał będzie miał tutaj jakieś odstępstwa, będzie wykraczał wartościami poza tą maskę, tak jak te glicze, które tu się pojawiają, no to będzie to tutaj detektowane. Popatrzcie. Czy też jeżeli ja w ogóle odepnę ten sygnał, co tu się stało teraz? On sobie zmienił chyba automatycznie z jakiegoś powodu czułość, no ale mniejsza z tym. Aha, bo zmienił sobie, wiem, tu muszę odpiąć. Popatrzcie. Teraz odpiąłem ten sygnał, no i tu na czerwono widzimy właśnie to pogwałcenie tego obszaru, tej maski. Takie zdarzenia mogą być detektowane, znaczy może być to sygnalizowane na wyjście tylne AUX, może być tam wystawiany sygnał, może być to po prostu chyba tutaj jako zdarzenie, notyfikacja, więc no, też dobre, fajne narzędzie, ale znane z innych oscyloskopów. Dobrze, wyłączmy sobie to i co tu jeszcze mamy? Analyze. No, menu matematyczne, standardowe operacje, tak, matematyczne. Zobaczmy, co tutaj mamy. No, dużo różnych funkcji matematycznych. Możemy sobie nawet policzyć całkę, możemy sobie policzyć pochodną, proszę bardzo. Tak. I teraz tutaj na dole jest pochodna tego obserwowanego sygnału. Więc no długo by pewnie opowiadać. Standardowe funkcje matematyczne. Navigate to jest nawigacja, jeżeli mamy detekcję pewnych charakterystycznych punktów w sygnale włączoną, to wtedy możemy sobie po nich nawigować. Dekodowanie protokołów. Coś, co nie jest standardową funkcją, trzeba sobie ją dokupić. I tutaj dodam, żeby zaostrzyć Waszą ciekawość, ta funkcja dla standardowych protokołów dodatkowo kosztuje 12,5 tysiąca, a jeżeli chcemy mieć protokoły również samochodowe, no to dodatkowe 12,5 tysiąca. Ja tutaj może posłużę się takim demem, żeby Wam pokazać, jak to działa, bo są też wbudowane tutaj takie demonstracje. Dajmy sobie can symbolic demo start. Proszę bardzo. Tak, no i teraz to demo jest tutaj włączone. Widzimy pakiety kanowskie. Tak. I różne komunikaty, steering, engine data. Może sobie to powiększmy results. Zobaczmy, co on nam tu wyświetla. No tak, jakieś informacje, prawda, o paliwie, log off, jakiś engine i wartości są podane. Tutaj CRC, błędów nie ma. No więc dekodowanie jakby na bieżąco, no działa. OK, czy coś jeszcze tutaj mamy w tym menu Analyze, Search, tak, o tym powiem za chwilę. Zdarzyło mi się kilka razy, że ten oscyloskop się zawiesił, przestał odpowiadać. Tak jak teraz, popatrzcie. Przy różnych okolicznościach się to dzieje, a często przy zmianie impedancji wejściowej kanału z 1 mega na 50 ohmów
Popatrzcie, teraz nie mam kursora, tylko jest taki zegarek i on po prostu sobie myśli. Popatrzcie, co tu się dzieje. O, w ogóle teraz w tle mam to logo z butowania. W ogóle mogę ten ekran przesuwać. No, ciekawe rzeczy tu się dzieją. Tu jest ostrzeżenie OK, kliknijmy to. I co się dzieje z naszym oscyloskopem? Popatrzcie. I co teraz? Nie wiem. Keysight, firmware musi być dopracowany, bo to nie wygląda dobrze. Czy coś takiego jeszcze mi się nie zdarzyło, jak teraz, pierwszy raz przy Was, ale zdarzyło mi się w ciągu 2 tygodni, że on rzeczywiście kilka razy się zawiesił, przestał odpowiadać. No nic, spróbujmy dać default setup, ale to chyba nic nie da. Popatrzcie. Nie wiem, co tu się dzieje. No nic. Reboot. Wersja, którą posiadam, ma wbudowany generator. Mamy tutaj możliwość generowania sinusa od 10 MHz do 100 MHz. I jeśli chodzi o amplitudę, to mamy od 2 mV peak to peak do 10 V peak to peak, ale mamy również inne kształty sygnałów, prostokąt do 50 MHz, arbitralne do 5 MHz, no i inne kształty sygnałów, jak widzicie, również o ograniczonym paśmie. Te 100 MHz jest oczywiście tylko dla sinusa. Jest tutaj również możliwość włączenia modulacji AM, FM. I co jeszcze? No chyba tyle. 2 słowa o pozapomiarowych funkcjach. Mamy tutaj file, save. Oczywiście możemy zapisywać różnego rodzaju wyniki, czy to na dysk wewnętrzny, czy też na USB. Możemy tu sobie zapisywać wprost jakby przebiegi w formie CSV, bądź binarnie, zrzuty z ekranów, do tego też jest osobny dedykowany przycisk. No i tutaj wyniki pomiarowe, jakieś referencyjne przebiegi, maski, arbitrary waveform. Tu jest wynik analizy tej wyznaczania charakterystyk Bodego. To wszystko można sobie zapisywać, chociaż ja próbowałem to robić, oczywiście to działa fajnie. Natomiast jeżeli na przykład zapisujemy sobie dane z 2, 3, 4 kanałów, to każdy kanał jest w osobnym pliku zapisywany. Być może to gdzieś w preferencjach można zmienić, ale dlaczego dane nie są w jednym pliku, czyli no, stempel czasowy i wartości sygnału i kolejne kolumny, tego nie wiem. No jest to tak, no, tak po prostu rozwiązane. W każdym razie taki menadżer tutaj plików jest dostępny. E-mail, popatrzcie. Można sobie tutaj skonfigurować serwer poczty i jest coś takiego jak, gdzieś to widziałem, send email on trigger. Nie wiem, czy to nie było w measure, analyze, utilities. Gdzieś była taka opcja, na przykład może wysłać maila, jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie albo zostanie wyzwolony. Gdzieś to tutaj było, już nie będę teraz tego szukać. Przyglądnijmy się teraz bliżej tym 14 bitom tego oscyloskopu. Co nam to daje, ta wysoka rozdzielczość? No można tutaj mówić o kilku rzeczach. Przede wszystkim przy odpowiednio zaprojektowanym frontendzie, czyli analogowym układom wejściowym o bardzo niskich szumach, to ta wysoka rozdzielczość daje mi w konsekwencji niskie szumy tutaj. Ja w tej chwili odłączyłem sondę od kanału numer 1 i obserwujemy sobie ten sygnał po prostu taki, jaki on jest, taki jak on szumi. I popatrzcie, dla impedancji wejściowej 1 megaohm średni poziom szumów RMS, czyli wartości skutecznej bezskładowej stałej, to jest 96 mikrowoltów. 96 mikrowoltów, bardzo nisko. Dla pasma, popatrzcie, w tej chwili no 500 MHz on nam tutaj ograniczył to pasmo ze względu na to, że tu jest 1 megaohm. Jeżeli ja przełączę się na 50 ohmów,
pasmo będzie 1 GHz, no to tutaj on szumi na poziomie, już patrzymy, Reset Statistics, 47 mikrowoltów dla 50 ohmów i dla pasma 1 GHz, a więc bardzo niskie poziomy szumów przy bardzo szerokim paśmie. No ale ktoś powie, zaraz, przecież w teście Rigola DHO814 on szumiał na poziomie 39 mikrowoltów. Czyli jak to jest? Tu jest 47, a Rigol 12-bitowy 39 mikrowoltów? No tak, tylko Rigol miał pasmo 100 MHz, a tu mamy pasmo 1 GHz. Te dwa oscyloskopy można porównywać tylko wtedy, jeżeli ja z tego Keysight'a zrobię sobie Rigola, czyli ograniczę mu pasmo do 100 MHz. Proszę bardzo, tak też zrobiłem. Ustawiłem takie same parametry tutaj akwizycji, jak w teście tego Rigola z jednego z poprzednich filmów i dopiero teraz możemy porównać te dwa oscyloskopy między sobą, pamiętając, żeby tutaj była czułość 1 mV, tak jak w poprzednim teście. I popatrzcie, średnia wartość teraz wynosi 20 mikrowoltów przy impedancji wejściowej 50 ohmów. Rigol nie miał możliwości przełączania. On tam miał na stałe 1 megaohm, no to dajmy tutaj też 1 megaohm. Te szumy nam się podniosą, ale to wciąż jest 38 mikrowoltów w stosunku do 64 mikrowoltów dla Rigola bez terminacji, a więc bez terminatora 50 ohmów. A więc mamy tutaj, jakby nie patrzeć, 2 razy, w każdym przypadku, jakbym tego nie porównywał, 2 razy niższe szumy niż w przypadku Rigola. Ja to sobie dokładnie pomierzyłem. Gdyby wziąć pod uwagę jeszcze starszego Rigola, 8-bitowego 1074Z, to tam poziom szumów jest 361 mikrowoltów RMS, a więc w ogóle przepaść. Tu rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć niejako więcej, to znaczy sygnały o małych amplitudach, bardzo małych amplitudach, z tego powodu, że poziom szumów jest tutaj bardzo, bardzo mały. A więc takie porównanie. Ja te wyniki chyba udostępnię dla patronów. Już nie chcę tutaj w tym filmie całej tej tabelki omawiać, żeby nie przedłużać. Doprowadziłem sobie teraz tutaj sygnał z generatora przez tłumik 20 dB. Tam było z generatora 2 mV peak to peak podzielone przez 10. Mamy 200 mikrowoltów. I popatrzcie, te 200 mikrowoltów bardzo ładnie tutaj widać na tym FFT, tak, prążek nam się przesuwa, a jeżeli dodatkowo włączę to uśrednianie, o, popatrzcie, no to jest to jeszcze bardziej czytelne. Dodatkowo to FFT ma tutaj jeszcze możliwość ustalenia, z ilu punktów jest liczone. Standardowo 64 000, ale można dać tutaj więcej punktów, wtedy to odświeżanie jest rzadsze, no ale rośnie nam jak gdyby tutaj rozdzielczość. Jeszcze nie powiedziałem tego wcześniej. Ja tutaj w tej analizie FFT, w tych wszystkich moich rozważaniach wybrałem okno prostokątne, nie żadne, przepraszam, tu prostokątne, nie jakieś inne, tak żeby no, właściwości okna nam tutaj tych pomiarów nie zaburzały. Ponieważ z tym tłumikiem minimalnie uzyskiwałem 200 mikrowoltów peak to peak, tak, a chciałem przetestować mniejsze wartości napięć, ale no, nie mam większego tłumika, no to wpadłem na pomysł, że można zrobić jeszcze jedną rzecz. Podaję sobie teraz tutaj sygnał prostokątny z generatora, 2 mV peak to peak, i robię jego FFT. No jak wiemy z teorii, taki sygnał ma nieparzyste harmoniczne o malejących amplitudach. Tutaj jest to 4 razy amplituda podstawowa przez pi, ale kolejne już maleją wraz z rzędem harmonicznych. A więc tu dla 20 harmonicznej uzyskujemy amplitudy na poziomie 63
mikrowoltów. Popatrzcie, no można by tutaj to policzyć, gdzie jest 20 harmoniczna. No w każdym razie widzimy, że tu widać te wysokie harmoniczne tego prostokąta o amplitudach rzędu dziesiątków mikrowoltów, a może nawet mniej. Tu, popatrzcie. Więc rzeczywiście niski poziom szumów, wysoka rozdzielczość. Pewnie dałoby się to jeszcze poprawić w takiej sytuacji. O, proszę bardzo. Tak. Tutaj dalej mam ograniczone pasmo do 100 MHz, bo no, chciałem to porównywać z Rigolem i to zrobiłem, słuchajcie. Mam tutaj kilka stron notatek i wyników pomiarowych. Ja nie będę już teraz tego wszystkiego omawiał. To będzie może temat na osobny film, albo na kanale, albo dla patronów. No w każdym razie w ten sposób chciałem Wam tutaj pokazać, jaka wysoka jest rozdzielczość tego oscyloskopu. Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak search on. Jeżeli damy sobie tutaj frequency peaks, to popatrzcie, on będzie mi tutaj automatycznie wyszukiwał piki. Tylko muszę tutaj dać dobre ustawienie, poziom powiedzmy minus 100 dBV. O, już się coś pojawiło. Excursion, o ile dobrze pamiętam, mam tu zanotowane 43. Maksymalna liczba 15 pików do wyszukania. Amplituda, tak, po amplitudzie. I popatrzcie, sortuje nam tutaj, wyszukuje automatycznie te piki tej analizy FFT do 15, ale 15 to nie jest 15 harmoniczna, to jest wyżej, bo przecież mamy tylko nieparzyste harmoniczne, więc tutaj mamy 23, 25, 26, 28 MHz. 23, 23 harmoniczna, 25, 26, tak? I tu mamy poziom, popatrzcie, minus 80, kilka. No w tym momencie on dał dBm, bo ja mu tutaj dałem 50 ohmów, ale jak sobie wrócimy na dBV, popatrzcie, minus 92 dBV. Czy ja włączyłem uśrednianie? Nie. Włączmy sobie jeszcze. Proszę bardzo. Popatrzcie, jak pięknie to wygląda. Tu jedna fajna rzecz, tak samo jak było w Rigolu, można wyłączyć sobie kanał pierwszy, dzięki czemu na całym ekranie mamy FFT, tak? Czy on reaguje? Tak, reaguje, jak zmieniam mu tutaj sygnał, a więc fajnie, bo nie chcę obserwować tego sygnału przy analizie FFT. Słuchajcie, będę powoli kończył. Nie wiem, ile już w sumie te wszystkie nagrania trwają. Można by o tym oscyloskopie mówić bardzo długo i powstaną na pewno kolejne filmy. Nie o wszystkim dzisiaj powiedziałem, tak? No nie mówiłem tutaj między innymi o opcjach, co można sobie tutaj ustawić. Pewnie nie wszystkie menu omówiłem. Tutaj jest taki przycisk, nie wiem, czy o tym wspominałem, z ulubionymi funkcjami. Tutaj są notyfikacje, gdzie oscyloskop informuje nas o jakichś zdarzeniach, to jest zapisywane w formie listy. Jest tutaj funkcja undo. Czasami tu pojawia się taka strzałka, gdzie po zmianie jakiegoś parametru można się cofnąć. Jest w końcu możliwość współpracy z komputerem, z dedykowanym przez Keysight'a programem. Z tego co wiem, jest tutaj również serwer HTML, tak, dobrze mówię, więc po LANie można się podłączyć do komputera i przez przeglądarkę sterować tym oscyloskopem. Nie wszystko dzisiaj zdążę, wybaczcie mi, tak jeszcze patrzę tutaj na szybko, czy czegoś nie pominąłem. No oczywiście, że pominąłem. O, tu jest ten send email on trigger. No i nie powiedziałem jeszcze o bardzo fajnej funkcji pamięci segmentowej. To sobie zostawimy na osobny film o bardziej zaawansowanych funkcjach tego oscyloskopu. Dobrze, do brzegu i czas na podsumowanie. Pewnie chcecie wiedzieć, ile ten oscyloskop kosztuje. Jeszcze chwilkę, za chwilę Wam powiem. Natomiast tytułem krótkiego podsumowania
No słuchajcie, ten hardware tutaj robi wrażenie. 14 bitów, to niezależne próbkowanie, bardzo wysoka częstość akwizycji, ultraniskie szumy. To wszystko jest tutaj dotrzymane zgodnie z obietnicami producenta. I to jest na duży plus. Natomiast no, minusów też widzieliście sporo. Przede wszystkim niedopracowany firmware. Oscyloskop się wiesza. No, to jest niedopuszczalne w ogóle. Problemy ze sterowaniem tutaj, problemy z ekranem dotykowym. Mam też wrażenie, że im dłużej się go używa, to on działa troszkę wolniej, jeśli chodzi o interfejs, nie jeśli chodzi o tutaj kwestie sprzętowe. No więc to wszystko musi zostać naprawione. Tyle z mojej strony chyba. Wersja podstawowa, 200 MHz, bez żadnych dodatkowych opcji, brutto, czyli już z podatkiem, kosztuje 45 837 zł. Teraz, jeżeli chcecie rozszerzyć sobie pasmo do 1 giga, tak jak ja mam, to musicie dopłacić 65 000 zł brutto, czyli już mamy powyżej 100 000, plus inne opcje, o których mówiłem wcześniej, i sonda. Ja sobie gdzieś wyliczyłem, że no wersja, którą ja posiadam, to 150 000 zł. No cóż, dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.